Cześć, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Gramy na Amidze NG. Dzisiaj zobaczymy sobie na stare, nowe gry, czyli nowe odsłony gier wydanych przez Hyperion Entertainment jeszcze ćwierć wieku temu na Amigę. Teraz w 2024 roku światło dzienne ujrzały reedycje, wznowienia, ulepszone wersje tych gier w odsłonie oczywiście dla Amiga S4 i najpierw zrobimy sobie mały unboxing nowej wersji Heretica 2, bo są różnice względem starej. Zresztą zrobimy sobie porównanie, także zapraszam na film. Gabarytowo, jak widzicie, obie wersje niczym się nie różnią, ale tylko gabarytowo, bo ogólnie wydania są jednak inne i mnie to cieszy. Tutaj macie oryginalne wydanie z 2000 roku. Tutaj macie wydanie nowe z 2024 roku. No już pomijam bardziej żywe kolory, które być może wynikają z wieku obu gier, że jednak wiek ma swoje prawa i starsza wersja mogła wyblaknąć. Natomiast jednak różnią się one znacznie. Jak widzicie, nowa wersja jest bardziej taka jak niczym gra planszowa. Pudełko jest po prostu otwierane z góry, nakładane, takie sztywne dosyć. Także ma pokrywę z góry. Co mamy w środku? W środku fakturka z Alinei. Reklama Amiga OS 3.2, innych produktów. Pudełeczko z grami i zaraz pokażę różnicę wedle starej wersji. Natomiast wydaje mi się, że ta jest trochę lepsza, trochę ładniejsza. Płyta natomiast sama się chyba nie różni. Pokażę płytę A i ona jest chyba identyczna jak ta stara, zresztą też porównamy. Oczywiście jest też płyta B. No i książka w dość dużym, fajnym formacie, naprawdę na ślizgim, fajnym papierze. Oczywiście z całą historyjką, z instrukcją. Także fajne wydanie, zupełnie inne niż wydanie pierwotne i mnie osobiście to cieszy, bo ja nie kupiłem w sumie tej gry po to, żeby w nią grać, bo ja już przeszedłem zarówno pierwowzór przed ćwierć wieku niemal, jak i nową wersję także, bo testowałem grę jeszcze przed jej wydaniem. Moim głównym, podstawowym celem było po prostu wsparcie Stefana Hausera, autora gry, za jego ciężką pracę i zachętę do nowych gier, do tworzenia nowych gier. No a jakaś tam opcja numer 2 to oczywiście kolekcja na półce. No i fajnie, że nie mam dwóch identycznych egzemplarzy, tylko całkiem inne. Tu jak widzicie jednak pudełko jest wysuwane. Była taka otoczka. W środku kartonik. Tutaj spadło coś. To prawdopodobnie było robione przez pierwszego właściciela gry. Ten boks taki plastikowy, bo raczej z tego co pamiętam, a miałem jeszcze jedną grę wcześniej, Heretic 2. Zresztą została mi skradziona, można powiedzieć, gdzieś tam po drodze. Ja już tą historię opowiadałem, więc nie będę opowiadał jeszcze raz. Ale mi się wydaje, że pierwotna wersja była w zwykłych kopertach, a nie było tego boksa plastikowego. Tutaj macie płyty. Płyty są srebrne. Tamte nowe są białe, więc jednak różnice pewne są. No i książeczka jest w malutkim formacie, który mieści się w dłoni, przez co jest moim zdaniem mniej czytelna. No nie mnie oceniać, które wydanie jest lepsze. Ja zresztą jestem jakimś kolekcjonerem, powiedzmy, wersji pudełkowych. Pewnie gdyby była wersja cyfrowa, to bym się też takową zadowolił. No aczkolwiek
Jeśli porównamy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówię, tutaj jest coś innego niż koperta, a tego boksa prawdopodobnie nie było w oryginale, poprawcie mnie jeszcze, jeśli się mylę, to jednak to nowe wydanie, dużo większa książka, no jest moim zdaniem wydaniem na plus. No to tyle względem opakowania, a teraz jeszcze zobaczmy, czym różni się sama gra. Na początku może dodam, że oczywiście obszerną recenzję z gry Heretic 2 zamieściłem na swoim blogu, tak więc nie będę tutaj też szczegółowo opisywał tej gry, zachęcam do recenzji, link będzie oczywiście w opisie. A tymczasem wtedy przejdźmy sobie już do samej rozgrywki. Jakie są różnice? No stara wersja miała launcher, nowa wersja tego nie ma. Odpalamy grę od razu. I pierwszą różnicą zasadniczą jest intro. Intro zostało przeskalowane do wyższych rozdzielczości, oczywiście nie jakichś bardzo wysokich, bo do 640 na 480, ale w porównaniu z tym, co było wcześniej, czyli 320 na 240, to i tak jest duży postęp i o wiele lepiej się to ogląda na współczesnych monitorach. No zwłaszcza, że oczywiście dzisiaj w dobie wszechobecnej AI, także przy upscalingu tych filmów i tego intra sztuczna inteligencja brała udział, także wydaje mi się, że wygląda to naprawdę nieźle. Jak widzicie, gra jest spolszczona, ale to akurat nie jest cechą oryginału. Natomiast cechą oryginału jest fakt, że wszystkie wersje językowe, a było ich oficjalnie bodaj 6, czyli niemiecka, włoska, chyba francuska, hiszpańska, no nie chcę teraz skłamać, ale w każdym razie wszystkie wersje językowe są w jednej, gdzie w przypadku PC-ta oczywiście tak nie było. W przypadku PC-ta na każdy rynek była jedna dedykowana wersja językowa. Tutaj mamy wszystkie. Natomiast nigdy nie było wersji polskiej oficjalnie, a to nieoficjalne tłumaczenie, które tam widzieliście i które będziecie widzieć też na napisach, to jest, no powiem nieskromnie, moja własna robota. No zobaczmy sobie jeszcze to intro. Long ago, a darkness fell on the lands of Parthoris. Cities burned and their peoples enslaved. The serpent rider Sparrow reigned supreme. Until out of the fires arose a hero, one who would combat the minions and a sparrow himself. Ever the brave warrior. Your serpent lies dead. It ends here, Desparrow. Wygląda to moim zdaniem naprawdę nieźle, bo wiadomo jak to z tym upscalingiem do góry jest. Tu wyszło bardzo, bardzo dobrze. No dobra. Nie będziemy oglądać całego intra, bo też nie chcę tutaj przedłużać niepotrzebnie. Także jak mówiłem, napisy są po polsku, natomiast czcionka w grze jest dosyć mała. Natomiast to, na co chcę wam zwrócić uwagę, to pełna obsługa pada, zarówno z lewej i prawej gały, że obracamy się prawą gałą, chodzimy lewą, góra, dół, wszystko naprawdę ładnie. Skoki, zmiany broni, oczywiście tylne przyciski, przednie, krzyżyk do, powiedzmy, rzucania czarów. Naprawdę jest super rozwiązane to sterowanie. Każdy, jak mówię, przycisk niezależny, obroty szybkie, zmiana broni, jeden kucanie, góra, dół, bieg, bok, wycofywanie, jakieś przewroty, oczywiście kombinacje tego wszystkiego.
Wszystko to naprawdę działa świetnie, świetnie ten pad jest opanowany i dla mnie to jest oczywiście, o tu mamy walkę z finałowym bossem, o proszę jakie piruety można robić walcząc z nim. Dla mnie to jest no największa siła tej gry. Najgorszy minus w sumie jest taki, że no wyszła gra, nie ma aktualizacji Amiga Input, które by to te wszystkie funkcje, które ja wam tutaj prezentuję na padzie wykorzystało dobrze, a konkretnie jest aktualizacja w najnowszym systemie dla A1222+, tyle tylko, że akurat ta gra nie chodzi na tym komputerku, więc no tak średnio to wyszło, no aktualizacje mają być dla całej reszty komputerów, między innymi tego elementu, ale kiedy to nie wiem, moim zdaniem już dawno powinny być. No zobaczymy, ale jeśli będą, to naprawdę gra tutaj zyskuje dużo na tym sterowaniu. Poza sterowaniem chciałem zwrócić jeszcze uwagę na kilka innych kwestii. A więc render. W starej wersji był software render, mini-GL i to było na tyle, a w nowej wersji jest jeszcze GL4S, a więc mamy jakby wsparcie dla najnowszych kart graficznych bez tam żadnych emulacji czy tam odwoływań się do starych rozwiązań. Mamy tutaj po prostu bezpośredni dostęp do najnowszych sterowników amigowych dla najnowszych kart Radeon HD czy Radeon RX, dzięki czemu oczywiście gra działa szybko. Inną rzeczą jest oczywiście rozdzielczość. Jak widzicie, no, są rozdzielczości współczesne, nawet do 4K włącznie. No ja takiego monitora nie mam, więc no dam sobie spokój i będę grał tutaj dalej na Full HD. I to są chyba takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście tutaj jeszcze delikatne były usprawnienia grafiki, multitexturing i tak dalej. Natomiast no to jest jednak dalej, pomimo wyższej rozdzielczości, pomimo usprawnień, to jest dalej jednak stary, poczciwy Heretic. I oczywiście grafika jest kanciasta, no rodem z końca lat, z przełomu wieków można powiedzieć. Oświetlenie takie sobie. Natomiast mimo wszystko gra jest dosyć kolorowa. I jak ja właśnie gdzieś to już wspomniałem w tej recenzji, którą napisałem na blogu, że okej, no grałem w Dooma trzeciego i w porównaniu do gry Doom 3, no to jest zupełnie inna generacja. Wszystko jest kanciaste, wszystko jest dosyć prymitywne, natomiast no nie ma takich ponurych korytarzy. Gra mi się po prostu, nie wiem, dla samego oka, dla komfortu doznań wzrokowych, gdzie nie ma tego ponurego, tylko mrocznego korytarza, jakiegoś wąskiego snopu latarki, tylko więcej otwartych przestrzeni, więcej kolorów, jak tu widzicie, jakieś zielenie, czerwienie, błękity. No, pomimo, mówię, swojego prymitywizmu, naprawdę ja odczułem pewien komfort doznań i gra, w przeciwieństwie do takiego Dooma, na pewno jest dosyć lekka dla sprzętu. W porównaniu do tego, co ja pamiętam z lat gdzieś tam 2000-2001, gdzie ja to ogrywałem na tej 1200, no to tutaj nie ma w ogóle żadnego porównania, bo wszystko się wczytuje od strzała, wszystko chodzi płynnie, szybko, no nie ma jakby problemu ze stabilnością, nic tu się nie przegrzewa, nic tu, nie wiem, nie jest na limicie pamięci RAM, to wszystko jest tak jak trzeba. No naprawdę gra na X5000, gra na 1200 w tą produkcję, zwłaszcza
jeszcze z tym lepszym sterowaniem to jest praktycznie zupełnie inna gra. Tak więc jeśli ktoś lubi tego typu leciwe produkcje, nie odstrasza go kanciastość grafiki, a ceni sobie przede wszystkim grywalność, to myślę, że tutaj się nie rozczaruje, nie zawiedzie i śmiało może kupować. A ja przechodzę już do kolejnej produkcji, która wyszła w ostatnich tygodniach, czyli do gry jeszcze starszej, odrobinkę, bo do Quake'a 2. No tak, tutaj będzie krótko, szybko i na temat. A więc gra została wydana tylko w wersji cyfrowej. Nie mamy tu do czynienia z pudełkiem. Zresztą ta pierwotna wersja od Hyperionu, ja jej nigdy nie miałem. Ona chyba wyszła na fizycznym nośniku CD, ale czy on był tłoczony, czy on był w jakimś specjalnym pudełku? Chyba nie. To był zawsze taki dodatek do Quake'a PC-owego, bo to nie było oficjalnie nigdy licencjonowane, tylko to już było wydane po tym, jak ID Software udostępnił źródła. Także macie tutaj po prostu kilka instalerów, można zainstalować wersję ze Steamu. Można zainstalować, no tutaj nie będziemy instalować, bo mamy zainstalowane, ale tylko pokażę z GOGa. Lub wersję oryginalną z czasów DOSa, jak również oryginalne dodatki, a także cały szereg dodatków nieoryginalnych i to jest w zasadzie główny atut tej gry, tej wersji, bo przecież Quake'ów różnych autorów i z różnych źródeł mieliśmy już ci dostatek, jakby powiedział Jagiełło, a głównym atutem tej gry no to jest możliwość, bezproblemowa możliwość współpracy praktycznie z wszystkimi dodatkami albo z większością dodatków, czego inne wersje portów amigowych nie potrafią. Co tu dużo mówić, no gra jest jeszcze bardziej prymitywna niż Heretic II, bo jest nieco starsza, chociaż silnik jest ten sam, jednak Heretic został wydany jakby rok później na PC, więc miał trochę modyfikację tego silnika. No Quake, tradycyjne szaro-burę kolorki, zmiany bardzo podobne też jeśli chodzi o technikalia, podobne jak w Hereticu, także mamy różne opcje renderowania. Oczywiście ja mam tu GL 4ES, ale jest też MiniGL, jest też software, jest też wsparcie dla Amiga Input, chociaż o ile gdzieś tam w grach z widokiem z trzeciej osoby, no to sterowanie dla Amiga Input jak najbardziej ma sens, no to w przypadku takich gier, no to sterowanie padem chyba nie do końca się sprawdza. Tu pewnie mysz plus klawiatura to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Jak widzicie, mysz jest tutaj bardzo czuła. Ja i tak już zwolniłem ją dosyć mocno, a i tak no, przy mojej myszce Logitech Prodigy dosyć czułej, no to tutaj ruchy są dosyć dzikie. Trzeba się dosyć mocno przyzwyczaić do tej gry. I to chyba by było na tyle. Nie będę tutaj sztucznie przedłużał, bo myślę, że każdy z Was Quake'a drugiego zna. Dodam tylko, że oczywiście oba produkty można kupić w sklepie, niemieckim sklepie Alinea Komputer. Oczywiście wersja Quake'a jest tańsza, kosztuje kilkanaście euro, no bo to jest jednak edycja cyfrowa i tak musimy potem jeszcze wydać kilka euro na gdzieś tam na zakupy na Steamie czy Gogu, o ile nie mamy już gdzieś wcześniej zakupionego Quake'a. A w przypadku Heretica 2, no to jest już pudełkowe, jak mówiłem, ładne wydanie, no i tu już musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 50 euro, licząc koszty przesyłki do Polski nawet trochę więcej. Okej, to tyle na dziś. Miejmy nadzieję, że wkrótce spotkamy się znowu, gdyż między innymi Stefan Hauser, autor tych dwóch portów, szykuje dla nas kolejne niespodzianki. Do zobaczenia. Cześć!